Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku Ja. i Nuri. Standardowe przywitanie ostatnio. Tak. Słuchajcie, dzisiaj filmik, o który prosiliście, będziemy opowiadać o tureckiej szkole. Zadaliśmy Wam pytanie, to znaczy prosiliśmy Was o to, żebyście Wy zadawali pytania na temat tureckiej szkoły na mediach społecznościowych. Bardzo dużo tych pytań przyszło, na wszystkie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale najważniejsze wybraliśmy, no i będziemy na nie teraz odpowiadać. Ok. Zaczynamy od tego, czego uczy Nuri. Większość z Was pewnie już o tym wie. Nuri jest już teraz 4. rok nauczycielem języka angielskiego. Jak wygląda zatrudnianie nauczycieli w Turcji, dlaczego akurat jesteśmy w związku z tym na wschodzie Turcji i tak dalej, to opowiadaliśmy na tym filmie, to sobie tam zobaczcie i do tego tutaj nie będziemy wracać. Aha, no i uczysz w gimnazjum, to jeszcze trzeba dodać. Dobra, no to zaczynamy od tego, jakie są rodzaje szkół w Turcji. Jak w Polsce jest przedszkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, ale u Was nie ma teraz gimnazjum. No tak, dokładnie. No i ile jest klas, ile lat trwają te szkoły poszczególne? Podstawowe 4, gimnazjum 4, liceum 4. Program mamy taki 4+4+4. Okej. No i ile lat ma dziecko, które musi iść do szkoły? Od kiedy jest obowiązek szkolny? Jak mają 6 lat, już muszą iść. Tylko można to odwołać, jak jest jakaś poważna okazja, czy tam specjalna okazja. Że tam na przykład, nie wiem, dziecko jest za małe, czy coś takiego? No dobrze, ale to do 1. klasy. A co z zerówką w przedszkolu? My mamy zerówkę przed podstawówką. To jest obowiązkowe, czy jak? Nie do końca. To znaczy, chcą robić obowiązkowe, ale niektóre rodziny jeszcze nie wysyłają. Czyli nie pilnują tego za bardzo, że muszą koniecznie iść dzieci, nie? Tak. No dobrze, to mamy. I jeszcze o liceum chciałam zapytać, no bo mówimy tak liceum, ale chodzi nam o szkołę średnią. Wiadomo, że to nie jest tylko liceum ogólnokształcące, są też inne szkoły średnie. Jakie? Techniczne, zawodowe i na przykład jest też liceum medyczne, liceum sportowe, liceum plastyczne, no i liceum zwykłe. Ale w zwykłym są też te profile chyba takie, nie? Że można iść tam na humanistyczny, czy tam na ścisły. Tak, można. No to chyba to jest tak jak w Polsce. Podobne. No, dobrze. No i teraz od kiedy do kiedy trwa rok szkolny? W tym roku zmienili właśnie kalendarz nowy od 9 września do 19 czerwca. No, czyli wakacje wychodzą te letnie, podobnie jak w Polsce. No, troszeczkę może dłuższe. No i jakie jeszcze są też inne dni wolne? Czy są ferie jakieś, czy święta? Jest teraz ferie jesienną w listopadzie i potem jest feria zimowe, to w styczniu i potem jest feria wiosenna, to jest w kwietniu. No to inaczej niż w Polsce. W Polsce są tylko zimowe ferie. No a ile to trwa? To tak jak w Polsce? No na przykład zimowe trwają 2 tygodnie. Tak? Tak. No u nas zimowe 16 dni, 17, 15. No to Tak, podobnie. A podobnie. te jesienne i wiosenne? Jesienne, wiosenne będą, w tym roku to nowy jest, 9 dni chyba, weekendami. No tak. No. A jakieś inne jeszcze dni wolne są? Jak jest Dzień Narodowy, Dzień Flagi, Dzień Republiki, Dzień Dzieci, takie typu rzeczy. I jak akurat wypadają święta, w tym roku są latem, ale przesuwa się do tyłu, to za kilka lat będzie właśnie, jak będzie rok szkolny. Wtedy mamy wolne. No wiadomo, w Polsce jest wolne ze względu na nasze święta. No w Turcji te święta są inne, no bo tutaj jest inna religia. Jakie to są święta i w jaki sposób to się przesuwa, to opowiadaliśmy na tym filmie, to sobie tam zobaczcie. No i w związku z tym wtedy, kiedy akurat święta Wasze wypadają w roku szkolnym, to wtedy jest wolne normalnie, tak jak dzieci w Polsce mają.
To już było. Ile czasu trwa lekcja, ile czasu trwa przerwa? Lekcja trwa u mnie gimnazjum 40 minut, przerwa 15 minut. No. I jeszcze jest przerwa obiadowa, nie? Przerwa obiadowa 75 minut, czyli godzinę 15 minut. Ale to szkoła decyduje. Niektóre szkoły mają godzinę, tylko niektóre 1,5 godziny. No to ile godzin w takim razie dzieci są w szkole? Ile jest lekcji? Jak to wygląda? Podstawówce mają dzieci 28 godzin w tygodniu. U nas w gimnazjum 7 godzin codziennie, czyli 35. Liceum 8 godzin codziennie, ja tak wiem, czyli 40. No i akurat u Ciebie w szkole teraz w tym roku zaczynają się lekcje o 8:30 i trwają do 15:40. 15:40 z tymi przerwami. To tak dosyć długo wychodzi, mimo że 7 lekcji, ale długo. No dobra. I teraz jak wygląda system oceniania? No w Polsce mamy oceny od 1 do 6, a w Turcji? W Turcji mamy punktami, że zrobimy egzaminy, jakieś kartkówki i wtedy dajemy właśnie do 100, czyli na 100 jest na 100 punkty są. Na 100. No. Czyli w sumie by można było powiedzieć, że procenty, nie? No bo Procenty, no. Dobrze, a ile trzeba mieć procent, żeby zdać jakiś tam właśnie egzamin, test, kartkówkę? 45% chyba muszą mieć przynajmniej, ale jak ktoś ma mniej, to też od razu nie zostaje w tej klasie. Rozumiem. Do tego jeszcze wrócimy, o tym zostawaniu, ale mamy tutaj najpierw o egzaminach państwowych. No bo w Polsce jest egzamin po podstawówce, potem po gimnazjum, no i po liceum matura, żeby iść na studia. W Turcji jak to jest? Po podstawówce nie ma egzaminu, tylko idą według adresu, Tak, czyli rejonami. Po gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. Wtedy właśnie wybierają, jakie liceum mają iść. Po liceum jest matura jakby i wtedy na studia właśnie. Dobrze, no to jaki jest poziom nauczania? Czy tu się lepiej uczą niż w Polsce, czy gorzej, czy co byś powiedział? W Polsce dokładnie nie wiem. No za dużo nie widziałem w szkole jak wygląda, ale moim zdaniem podobny jest poziom. I w tych czasach wiadomo jakie są dzieci. Do wszystkiego mają dostępu i są bardziej leniwi powiedzmy. Więc to wszędzie tak samo moim zdaniem, albo podobne. No i też dużo zależy od nauczyciela. Tak, zależy od nauczyciela też. Zależy jak robi lekcje, czy jest zabawne, czy jest aktywne, czy jest nudne. Dokładnie. No właśnie, z tym zostawaniem na drugi rok mówiłeś, że jak ktoś tam nie zda, to może zostać, no ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zostaje w tej samej klasie 2 lata? Tak, zdarzają się, ale bardzo ciężko zostać. Są przepisy tam, różne są napisane przepisy właśnie, ale nie będę opowiadać, bo dużo szczegółów, ale bardzo ciężko zostać. No jak musiało dziecko nie chodzić do szkoły, nie wiem, nie zdać wszystkich egzaminów, co jest tam w szkole. Czy nauczyciele zadają dużo lekcji do domu? Zależy od nauczyciela. Ja na przykład o sobie mówię, nie zadaję dużo, tylko czasami jak jest jakiś trudny temat, czy tam muszą więcej się uczyć wtedy, albo jako karę czasem. Ale ogólnie tak nawet bardzo mało daję. No to dobrze, nie? Bo w Polsce ja tak słyszę, że dzieci przychodzą ze szkoły do wieczora w książkach siedzą, to też niedobrze. I ile kosztują podręczniki? Darmowe są. Podstawówce, gimnazjum, liceum, darmowe są podręczniki. Od jakiegoś roku nie pamiętam. Kiedyś u nas też się kupiło. No właśnie, bo w Polsce wszystkie podręczniki się kupuje. Jak się uda kupić używane, no to fajnie, ale jak nowe, to taki rachunek jest, że hej. W Turcji nie. W Turcji jak dzieci przychodzą na rozpoczęcie, to już mają podręczniki na ławkach przygotowane, darmowe. I tylko te pozostałe rzeczy, tam zeszyty inne trzeba kupić. Tak jest. No a czy te podręczniki muszą dzieci codziennie dźwigać do szkoły? Niestety tak. Bo no, muszą nosić wtedy na ten dzień
takie, jakie mają lekcje, wiadomo, ale muszą, nie ma szafki. No tak. No. To też tak jak w Polsce. No są szkoły, gdzie są szafki, ale w większości nie ma. No a co ze stołówką i wyżywieniem w szkole? Czy dzieci dostają obiady w szkole? Czy jest sklepik, gdzie można coś kupić? Dostają wyżywienie ci, którzy dojeżdżają do szkoły, ci, którzy mają daleko i muszą dojeżdżać serwisem. Darmowe od państwa, nie muszą nic zapłacić. Tak. Czyli te dzieci, które mieszkają blisko szkoły i mogą sobie wyjść do domu, to idą do domu na tą przerwę Tak obiadową. jest. A te, które dojeżdżają, dostają darmowe jedzenie w szkole. Mhm. W sklepiku, no sklepiki oczywiście są i słyszałam, że w tym roku już będzie tylko zdrowa żywność sprzedawana. Mhm. Tylko można sprzedać takie produkty, co jest narysowane, na czym jest narysowane logo ministerstwa. Czyli koniec z chipsami, fast foodami. Tak. To dobrze, nie? Popieram. A mówiłeś właśnie o tym, że obiady dostają dzieci, które dojeżdżają. No i w jaki sposób dojeżdżają te dzieci do szkoły? Są serwisy, właśnie według adresów tam podzielą jakoś, zazwyczaj dyrektor i asystent albo nauczyciele. I serwisy są darmowe od państwa. Takie znowu. busy szkolne? Busy szkolne, no. Super, bo w Polsce to trzeba samemu jakoś dziecko do szkoły dostarczyć. Mhm. No i też w Turcji jest ta różnica, że jest budowane więcej szkół, to znaczy one są mniejsze, jest ich więcej, żeby dzieci do szkoły nie miały daleko po prostu. No ale Nuria akurat pracuje na wsi, więc no tam dzieci dojeżdżają niektóre, bo mieszkają gdzieś tam dalej. Dobrze. Czy są w Turcji jakieś inne przedmioty niż w Polsce? No poza tureckim wiadomo. Jak tak myślę, może się inaczej nazywają tylko, ale podobne. Wszystko podobne. No. Tylko tureckie nie macie, szkoda. No, dokładnie. No, a wy polskiego nie macie. No. Czy jest obowiązkowa religia, jak już o tych przedmiotach mówimy? Jest. Jak wszędzie jest religia O, w obowiązkowa. Polsce też. Ale u nas, moim zdaniem, co jest właśnie dobre No. że na religii muszą się uczyć dzieci wszystkie religie, nie tylko islam. Dokładnie. No wiadomo, na pewno ten islam przeważa, ale o innych religiach też mówią. Dobrze by było, gdyby w Polsce też tak było. Ale w Polsce, z tego co ja wiem, to można dzieci wypisać z religii. Dzieci nie muszą chodzić, jak rodzice napiszą tam formularz. A w Turcji taka jest możliwość? Nie bardzo, ale rodzice nawet sami chcą. No właśnie, szczególnie tu na wschodzie, nie? Tutaj jest dość konserwatywnie, to sobie nie wyobrażam, że jakiś rodzic dziecka na religię nie chce posłać. No to prawda. A jakich języków się uczą? No wiadomo, że angielski. Ty uczysz angielskiego. Jakieś inne języki są? Oficjalnie jest dostęp do angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, japońskiego, chińskiego, arabskiego. Oficjalnie, no ale w praktyce to tak. chyba... Nie pamiętam jeszcze, ale w praktyce angielskie 100%, wiadomo, niemieckie, rosyjskie. Moim zdaniem zazwyczaj są te 3 języki. No wiadomo, ciężko też, żeby w każdej szkole był dostępny nauczyciel od chińskiego na przykład, nie? No bo to niemożliwe chyba. No najczęściej angielski, niemiecki, nie? No, w Polsce też. Czy jest taka lekcja jak wychowanie do życia w rodzinie, czy też edukacja seksualna, jak to tam nazwać? Jest. Jest, ale nie jest tak osobna lekcja, tylko biologii mają osobny temat. Wtedy właśnie nauczyciel od biologii to robi, lekcje robi. I u nas na przykład w gimnazjum to takie czasy trochę to trzeba robić osobno. Dziewczynami osobno i chłopakami osobno, No wiadomo. Zaraz by były śmieszki, hiszki, jakby razem mieli. No nie, w Polsce też tak jest, też osobno są te zajęcia. A co z WF-em? Jak wygląda? Co tam, jakie sporty? No tak samo jak w Polsce. No. Wszędzie to samo. A czy WF jest osobno? Dziewczynki osobno, chłopcy osobno? Nie, razem. Tylko jak mają egzamin, to wiadomo, że nauczyciel musi zwrócić uwagę, że dziewczyny mają taką kondycję, taką... No, w Polsce tak samo, te chłopaki progi, siły więcej. są inne. No. No, to tak samo.
Okej, no to teraz jeszcze pytanie, po ile jest dzieci w klasie? To zależy od szkoły i od rejonu. Na przykład u mnie, powiedzmy, ja mam około 15-20, różnie. W niektórych szkołach mają 40, jednej sali nawet. Zależy. Tutaj na wschodzie często się to zdarza, że tak dużo jest dzieci, Ale ministerstwo próbuje robić i nad tym pracują, żeby jak najmniej dzieci były w klasie, sali. To zobaczymy. No, okej. Czy są szkoły dla niepełnosprawnych? Są, ale to tak działa, że niepełnosprawne dzieci muszą najpierw iść do Ośrodka... ośrodka Rehabilitation Center czy coś tam. No. Rehabilitacja jakoś. I tam jest komisja, oni decydują i raporty piszą. I wtedy jak oni mówią, że to dziecko może się dostosować do innych dzieci, to idzie do normalnej szkoły. Jak mówią, że nie może, to jest osobna szkoła. Tylko takie dzieci są wtedy. Rozumiem. A co ze szkołami dla dorosłych? Ktoś nie mógł wcześniej zrobić liceum, jest dorosły, chodzi do pracy, chce wieczorem albo w weekend się uczyć. Są takie szkoły, nawet bardzo dużo ludzi robią to. Okej. No i teraz tutaj już mam. Czy jest studniówka? Wiadomo, w Polsce 100 dni przed maturą jest impreza, a w Turcji? W Turcji nie ma takie coś, tylko bym powiedział, robią imprezy rodzice albo szkoła, albo dzieci same organizują na koniec roku. Na koniec. Taki bal maturalny szkoły. w sumie, w sensie no, po zakończeniu szkoły. No. Tak, tak. I wtedy robicie te sesje sobie zdjęciowe też w tych togach i czapkach jak po studiach. Tak, to właśnie. w liceum nawet już jest, Tak, nie? jest. O, fajnie, tak, sympatycznie. No to tutaj mam. A teraz jeszcze powiedzmy, zanim przejdziemy dalej do tych technicznych spraw, o studiach trochę, no bo mówimy o tych zwykłych szkołach. Rok akademicki się zaczyna tak samo jak szkolny, czy później? W październiku zazwyczaj jak w Polsce, ale czasem na koniec września, czy jakoś tak. Może. No i jakie są te studia? Studia licencjackie ile czasu trwają zazwyczaj? 4-letnie są i jeszcze są 2-letnie. I na przykład jak jest studia medyczne, czy tak różne zawody, zależy od zawodu, to wtedy 6 lat, czy tam ileś, No nie to wiem. tak jak w Polsce. Zazwyczaj są te studia takie 4-letnie. Ja to zauważyłam na Erasmusie, jak byłam, że to dlatego chyba, że mniej godzin dziennie po prostu się siedzi Tak na jest. uczelni, Tak nie jest. tak do wieczora. Dlatego ten rok dłużej chyba po prostu. No, wy się spieszycie, nie wiem czemu. Studia trzeba Też się nie tam wiem. spokojnie robić, no. Po co się spieszyć? Dokładnie. No a magister? Magister 2 lata. O, tak jak u nas. Mm. Dobra, no to jest o studiach i teraz mam tutaj takie rzeczy jeszcze techniczne. Co z dyscypliną na lekcji? Czy dzieci są grzeczne? Jak wszędzie są niektóre dzieci niegrzeczne. Na przykład ja, jak robię, ja daję właśnie specjalne do takich dzieci jakieś zajęcie, czy jakieś tam, nie wiem, dodatkowe rzeczy, żeby w czymś właśnie się zajął. Wtedy oni lubią to i są bardzo chętni. I czasem poproszę o pomocy, pomagają mi albo chodzą ze mną gdzieś, to wtedy też się cieszą i nie ma problemu. No, bo często dzieci są niegrzeczne dlatego, że się nudzą albo nie potrafią wysiedzieć w jednym miejscu. Muszą się czymś zająć, wtedy nie roznosi ich taka energia. No, dokładnie, nie ma co tam krzyczeć i Tak tego, nie? jest. No a jakie jest podejście dzieci i rodziców do nauczycieli w Turcji? Czy szanują? Jak to jest? Na wschodzie bardzo szanują i to jest super. Hocam, po turecku słowa, to znaczy mój nauczycielu. Tak mówią w mieście, restauracji, sklepie, w szkole, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Szanują i to jest super. Dzieci też szanują. Ale na zachodzie to może być troszeczkę inaczej. Też nie mówię, że tam jest odwrotnie, ale jest mniej szacunku. Może być tak trochę ten. Może te dzieci trochę bardziej są jakieś rozpieszczone, czy nie wiem, może o to chodzi.
Chodzi o to, że mają do wszystkiego bardzo łatwo dostępu. No, potem nie doceniają, nie? Nie doceniają. To jest inaczej. Ile godzin tygodniowo etat nauczyciela? Ja o sobie opowiem. 15 godzin muszę pracować w tygodniu, przynajmniej 15. Jak nie mam 15 w moim szkole, to muszę jeździć po kilku szkołach, tam gdzie potrzebują. Muszę robić 15, nieważne jak, ale muszę. To wtedy dostaję wypłata, żeby dostać wypłatę, tyle muszę robić. Mhm. No właśnie, to teraz o tej wypłacie. No ile zarabia nauczyciel w Turcji? O to też pytali ludzie. Goła wypłata, tak powiedzmy, Mhm. jak robię 15 godziny, to wtedy można mówić 2 razy najniższa krajowa albo troszeczkę więcej niż 2 razy najniższa krajowa. To jest goła wypłata. A jak robisz dodatkowe godziny? To jest płatne, no jak robię dodatkowe więcej niż 15, to premia i różne rzeczy tam dodatkową kasę dostaję. No, to już wtedy zależy od tego, ile godzin Mhm. dodatkowo się pracuje. Tak. Okej, i teraz kiedy nauczyciel idzie na emeryturę? Jak w Polsce, moim zdaniem. 65 faceci, 60 w wieku 60 kobiety, ale państwowym pracy trzeba pracować przynajmniej 25 lat. Ja teraz za 21 lat mogę iść na emeryturę, ale wtedy musiałbym czekać, aż będę miał 65, żeby dostać chyba wypłata emerytalna. Aha, czyli możesz przejść na emeryturę, ale tej emerytury nie będziesz i tak dostawać, dopóki nie osiągniesz wieku emerytalnego. No i emeryturę, wypłatę i jeszcze nagrodę do tego chyba nie dostaję. Nagrodę nauczyciele dostają? No dostają, bo tyle lat tam pracujesz i ten... Na odchodne chcą podziękować. No podziękowanie takie. I to jest taka kwota, dokładnie nie powiem, nie wiem też, ale można troszeczkę dodać i kupić mieszkanie. Troszeczkę więcej dodać i kupić. No ale to jak będziesz miał 65 lat, to nie wiadomo jaki będzie system. To nic nie mówimy teraz o tym. No i teraz jak ubiera się nauczyciel do szkoły, jak uczniowie się ubierają? Nauczyciel, są przepisy, przepisowo musi się ubierać. No szczegółów nie będę opowiadać, ale faceci muszą mieć marynarkę, garnitur, koszulę i ten. Muszą się ogolić. Kobiety muszą się ubierać elegancko, ale ważne, żeby nie było widoczne część ciała, tak, kształt. Żeby nie prowokować. No, żeby nie prowokować. No a uczniowie? Co Uczniowie mają mundurki. Każda szkoła ma inne kolory i ten. Liceum też? Liceum też. No i mundurki zazwyczaj tak wyglądają, że chłopcy mają koszulkę, spodnie, a dziewczynki koszulkę i spódnicę. Spódnice, tak jest. Dokładnie. No ale za mundurki to chyba płacą, nie? Już tak. rodzice. To już wszystko od rządu to nie. No wszystko nie. Okej. I teraz, czy jest więcej kobiet nauczycieli, czy mężczyzn? Sprawdzałem to, bo byłem ciekawy, jak zapytali widzowie. I zdziwiło mnie, więcej kobiet jest, nawet dużo więcej. Ale to chyba w sumie w Polsce też, chociaż nie wiem, może porówno, nie mam pojęcia, dawno nie chodziłam do szkoły. To dajcie znać w komentarzach, jak jest w Polsce. Dobra, i teraz jaka jest różnica między szkołami publicznymi a prywatnymi? Jeżeli chodzi o nauczyciel to nauczyciel taki sam. Na przykład ja mogę teraz rezygnować z państwowej i mogę pracować w prywatnym. Tam byłem nauczycielem, tu będę nauczycielem. Ale jeżeli chodzi o szkołę, budynku i ten, to wiadomo jak jest prywatnym, bo jest kasa, jest luksus. Dokładnie. Jest taka różnica, jak i w Polsce, nie? No. Czy jest dużo papierologii? Niestety jest, ale nie narzekam, bo miesiącu chyba kilka papierów trzeba robić co miesiącu i tyle z tego, że to można jeden dzień załatwić wszystkiego i koniec. No, to nie tak źle. No i czy masz autonomię na lekcji, czy możesz prowadzić sobie lekcje tak jak chcesz, czy masz narzucony program nauczania? Jest program nauczania.
i to musimy właśnie kończyć do końca roku, bo właśnie są pytania z tego programu na egzaminie, więc musimy to jakoś robić. Jakby mam autonomię, jakby nie mam. No tak, możesz robić jak chcesz, ale musi być program zrobiony. Tak. No i to były takie najważniejsze pytania chyba. No ale teraz jeszcze takie podsumowujące chciałam Cię zapytać. Czy Ty jesteś zadowolony z Twojej pracy? Tak, jestem zadowolony. No jestem. Jak tak myślę ogólnie o wszystkim, jestem. Zawsze chciałem zostać prezydentem, to było moje marzenie. Chciałem rządzić z jakąś grupą, tak po prostu. No to przynajmniej nauczycielem jestem i mogę rządzić z dziećmi. No, czegoś trzeba zacząć. No. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi na te pytania od naszego eksperta. No i co, ja życzę Tobie udanego kolejnego roku szkolnego, zadowolenia z dzieci. Dziękuję. A Wy, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy coś Was zaskoczyło, a może jeszcze macie jakieś pytania, no to po prostu dajcie znać, to w komentarzach odpowiemy. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz.